Pop Goes Arcade 2020 już wyszedł. Przeszedłem grę na 100%, nagrałem wszystko i to pojawi się na kanale w następnej kolejności. Zagrajcie w Pop Goesa samemu, gierka jest fajna. Póki co jednak dzisiaj zajmiemy się nowym teaserem FNAFa. Na Scott Games pojawił się nowy rysunek, jest to najwyraźniej jakaś pani stróż nocny. Uważa się, że to będzie protagonistka Security Breacha. Tekst na tym teaserze mówi protect, czyli ochraniać, ochroń, więc pasuje to bardzo do protagonisty. Gra wyglądałaby w ten sposób, że przeciwnicy próbują się włamać, a ty jako stróż nocny musisz ich powstrzymać, musisz ochronić tą lokację. Nie ma tutaj co wiele o niej mówić, chociaż ludzie są zaskoczeni, że jest pierwszym prawdziwym człowiekiem we FNAFie. Pierwszym designem, który kiedykolwiek widzieliśmy. Zawsze mieliśmy Mike'a, Williama, dzieciaki itd., ale nigdy nie widzieliśmy nikogo. Mieliśmy co najwyżej drobne sprite'y w minigierkach. Można się kłócić o Fazbear's Fright, albo o Vani, albo o tego, którego nie powinieneś był zabić, ale wiadomo o co chodzi. Pierwszy taki pełny design człowieka, który pojawia się w grach. A jako, że zawsze są próby połączenia wszystkiego ze wszystkim, dużo osób uważa, że ta postać to Tape Girl z Help Wanted. Wydaje mi się, że to nie jest jakoś bardzo prawdopodobne, ale zawsze jest możliwe. Zawsze jest szansa, że Scott i Steelwool zbudowali z jej postaci takiego drugiego Mike'a, który wciska swój nos w każdą sprawę, w każdą następną grę. Tape Girl jako protagonistka to tutaj dosyć ciekawy temat, więc pospekulujemy sobie, jak to mogłoby wyglądać. Znamy parę szczegółów na temat Tape Girl. Pracowała w Silver Parasol, walczyła z glitchem. Pokonała go, ale nie całkowicie, jedynie rozbiła go na części, on wciąż żył. Chciała zostawić na następnej filmie podpowiedzi, ale potem musiała je zniszczyć, bo glitch trap się do nich przyczepił. Drugim ważnym wątkiem jest fakt, że zna prawdę Fazbear Entertainment z e-mailów. Firma chciała oczyścić swoje imię, oszukała wszystkie ich złoczynki to prawda, a nie tylko plotki. Tape Girl wie, że Fazbear Entertainment to miejsce pełne niebezpiecznych ludzi i ludzi w niebezpieczeństwie. Jeżeli to ona jest na teaserze, to albo walczy z glitchem, albo walczy z Fazbear Entertainment. Silver Parasol ewentualnie przekazał swoją grę następnemu studiu, ale możliwe, że Tape Girl nie poddała się, nie zostawia wszystkiego w rękach następców i wciąż próbuje upewnić się, że glitch został zniszczony. Jeśli jednak walczy z Fazbear Entertainment, to znaczy, że dobrze pamięta e-maile i chce coś z tym zrobić. Zatrudnia się w Pizzaplexie, żeby być bliżej tej firmy i, nie wiem, zdemaskować ich, zniszczyć. Coś takiego może prowadzić do ciekawej teorii dwóch security breachów. Tape Girl siedzi w samym środku akcji, jest stróżem nocnym i broni Pizzaplexa przed nieproszonymi gośćmi. Broni go przed Vani, przed glitch trapem, którzy próbują się włamać i mordować następne osoby. Ale jednocześnie pracuje nad swoim własnym włamaniem, żeby zniszczyć lub zamaskować firmę. Obie te walki prowadzi w celu większego dobra, jakiejś zemsty za Jeremiego, ochronie ludzi postronnych, może nie chcieć, żeby to niebezpieczne miejsce istniało. Jeżeli glitch trap wygra, zginą ludzie, jeżeli firma wygra, tak samo. Ale jak mówię, to jest teoria zakładająca, że Tape Girl jest protagonistką. Nie możemy być całkowicie pewni, że tak właśnie jest. To może być ktoś zupełnie inny i na ten moment jeszcze nie wiemy. Na teaserze nie ma żadnych sekretów, nic po podświetleniu, nic w kodzie źródłowym. Dialog, który możecie znaleźć, siedzi tam już od prawie roku i omówiłem go w tym odcinku. Verdana to też nazwa czcionki, która też siedzi tutaj od zawsze, to nie jest żadna podpowiedź, to nie jest imię protagonistki, nie jest nic. Jeśli chodzi o sam Security Breach, o datę wydania, czy jakieś trailery, Scott podał nam wiadomość, żeby nie oczekiwać niczego w najbliższym czasie. Prace nad grą trwają, wszystko jest dobrze, ale sama gra wyjdzie najwcześniej gdzieś pod koniec roku. Ludzie bardzo narzekają na teasery Security Breach, bo kręcą się już prawie od roku, bo jest ich mało, nie dostajemy żadnych szczegółów. Jestem w stanie zrozumieć tyle, że gra została zapowiedziana za wcześnie i hype wypalił się u różnych osób, ale naprawdę nie uważam tego za aż tak wielki problem. Trzeba uwzględniać też, że mamy wirusa, development mógł trochę zwolnić. Gra była zapowiedziana na 2020 i wciąż planują wypuścić ją w tym roku. Jest też inny komentarz Scotta. Scott pojawił się na jednym streamie i wspomniał, że pracuje nad grą, która ma potencjalnie wyjść jeszcze w tym roku. Oczywiście może mówić o Security Breach, ale podając taki zakres daty wydania, to wydaje mi się, że jednak mówił o czymś innym, swoim własnym. Duże szanse ma tutaj Freddy in Space 3, czyli następny drobny spin-offowy projekt Scotta. Kiedy Steelwool zajmuje się Security Breach, Scott z jednej strony nadzoruje projekt, a z drugiej robi coś własnego, na którym to projekcie skupia większość swojej uwagi. Jeżeli to prawda, to brzmi to bardzo ciekawie i możemy się spodziewać następnej małej bonusowej spin-offowej gierki. Scott już chwilę temu sugerował powstanie Freddy in Space 3 na streamie charytatywnym Dawko, ale zawsze może być to coś innego. To sama idea polega na tym, że to jest mała spin-offowa gierka, coś jak minigierki z FNAF Worlda, więc niekoniecznie musi być to specyficznie kontynuacja Freddy'ego, ale to jest taki przynajmniej roboczy tytuł. Tyle z newsów. Ściągajcie i gracie Pop Goes.